Wśród wiedźminów popularne są nie tylko srebrne miecze, kocie oczy czy medaliony, ale również blizny po spotkaniu z przeróżnymi potworami. Jak mawiał Preston Holt, skóra wiedźmina jest niczym pergamin kroniki, na której zapisano przeróżne przygody. Wśród tych najbardziej znanych są oczywiście te u Geralta, a w szczególności 3 ślady po zębach na torsie. Nie są to ślady jakiegoś potwora, a zwykłych wideł, które pozostawił po sobie parobek imieniem Rob. Jednak to blizny na twarzy najbardziej przykuwają uwagę. Nie znajdziemy wiedźmina, który nie miałby ani jednej. Geralt, Eskel, Lambert, Wesemir, Leto z Gulety, a nawet taki żółtodziób jak Leo, który jeszcze nie wyruszył na szlak, ma jedną. Oczywiście nie mogło zabraknąć szarowłosej wiedźminki, która podobnie jak inni pogromcy potworów, również ma kilka blizn. Jednak przez większość Wiedźmina 3 uwagę przykuwa ta na lewym policzku. Co lub kto ją pozostawił i w jakich okolicznościach. Po przewrocie na Tannet, Ciri była ścigana przez Kahira. Stanęła z nim do walki, którą następnie wygrała. Mimo zwycięstwa, Ciri oszczędziła człowieka, który ją prześladował w snach. Następnie udała się do wieży Tor Lara, skąd przeteleportowała się na pustynię Korat, zwaną również Patelnią. Tam, wyczerpana i zagubiona, starała się przetrwać za wszelką cenę. Ostatecznie znaleźli ją wysłannicy Emchyra, rycerz Sfers oraz grupa łapaczy. Jednak jak to zwykle bywa, Ciri trafiła z deszczu pod rynnę. Przewieźli ją do Glyswen, gdzie zatrzymali się w lokalnej karczmie. Jednak los ponownie okazał się przewrotny. Z niewoli, po części, uratowała ją banda szczurów, grupa młodocianych przestępców, z którymi postanowiła się związać. Wspólnie prowadzili życie rozbójnicze, napadali na kupców i szlachciców. W jednym z takich napadów celem grupy okazała się córka barona Casadei. Ten incydent zapoczątkował koniec bandy. Casadei zażądał zemsty. Wynajął Bonharta, bezwzględnego łowcę nagród, z zadaniem całkowitego pozbycia się szczurów, prócz Ciri. Ta miała zostać przyprowadzona żywcem. Jednocześnie Stefan Skellen również wynajął Bonharta, lecz zażądał śmierci jaskółki. Ciri i szczury dowiedzieli się o zbliżającej się amnestii w związku ze ślubem Emchyra z fałszywą Ciri. Prawdziwa Ciri oburzyła się, że ktoś próbuje ukraść jej przeznaczenie. Pożegnała się z towarzyszami i postanowiła udać się do Cintry, by tam oznajmić, że jest prawdziwą spadkobierczynią królestwa. Po drodze przyłączyła się do kupca Hotsporna. Ich wspólną podróż przerwał jednak atak bandytów, którzy ścigali niedoszłą wiedźminkę z nakazu barona Casadei. Hotsporn niestety zginął, a Ciri ruszyła do miejscowości Zazdrość, chcąc uratować przyjaciół przed zasadzką. Niestety przybyła za późno. Bonhart, znany ze swojej brutalności, wymordował szczury, w tym Mistle, która była dla Ciri kimś więcej niż tylko towarzyszką. Wściekła dziedziczka Cintry rzuciła się z mieczem na łowcę nagród. Pojedynek trwał nieco dłużej niż w przypadku pozostałych szczurów. Bonhart zorientował się, że walczy z kimś, kto musiał przejść odpowiedni trening. Szkolenie z Kermoren uratowało Ciri życie, pomimo tego, że przegrała. Związaną zmusił do patrzenia, jak odcina głowy członkom bandy, jedna po drugiej. Bonhart, zamiast zabić Ciri lub wydać ją baronowi, postanowił wykorzystać jaskółkę dla własnych celów. Zabrał ją do Clermont, gdzie zamierzał zmusić do walki na arenie. Na miejscu, odurzona Fistechem, została postawiona przed tłumem, który żądał krwi. Na arenie zmierzyła się z ludźmi barona, którzy chcieli ją zabrać żywcem. Jednak Ciri, korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych w Kermoren, okazała się przeciwnikiem, któremu nikt, poza samym Bonhartem, nie mógł stawić czoła. Walka była wyjątkowo brutalna. Po zakończeniu widowiska, Bonhart, niezadowolony z oporu Ciri, brutalnie ją skatował, a następnie zabrał do wsi Goworożec. To właśnie tam doszło do spotkania łowcy nagród z Riensem i Stefanem Skellenem, zwanym również Puszczykiem. Riens chciał zabrać Ciri żywcem do Wilgefortza, natomiast Skellen nalegał, aby ją zgładzić. Stefan chciał się pozbyć dziewczyny, gdyż był zwolennikiem tzw. ludowładzy, która miała nastąpić wraz z końcem autokracji Emchyra. W trakcie negocjacji dotyczących losu Ciri, dziewczyna została uwolniona przez Mekesera i Neratina Ceka, którzy chwilę później zostali zabici. Jaskółka wykorzystała chaos, jaki zapanował, i postanowiła uciec. Skellen nie mógł dopuścić, aby dziewczyna uciekła, w końcu miał ją jak na widelcu. W akcie desperacji rzucił w jej kierunku Orionem, bronią przypominającą shuriken. Chociaż nie trafił w cel tak jak planował, to ostrze zraniło Ciri w twarz. Mimo bólu i osłabienia, jaskółka zdołała uciec. Wiedziała, że jeśli zostanie, to grozi jej śmierć albo coś jeszcze gorszego. Uciekała tak długo, jak tylko miała siły, aż w pewnym momencie osłabiona spadła z konia.
Ranną i wyczerpaną Ciri odnalazł pustelnik Wysogota z Corvo. Udzielił jej schronienia i zajął się jej ranami. Lewy policzek dziecka starszej krwi wymagał natychmiastowej operacji. Po zaszyciu rany dziewczyna gorączkowała i majaczyła. Wysogota nie był najlepszej myśli. Wszystkie moje starania i zabiegi mogą się okazać niewystarczające, a wysiłki płonne. Moje obawy były uzasadnione. Rana jest zakażona. Dziewczyna silnie gorączkuje. Pustelnik stracił już nadzieję, że dziewczyna przeżyje zakażenie. Zwrócił się do bogów, w których nie wierzył, żeby mieli dziewczynę w opiece. Co mógł zrobić, to zrobił, teraz czekał na cud. Ciri w końcu się obudziła. Jaskółka z przerażeniem dotykała twarzy, lecz to nie był koszmar. Naprawdę została zraniona w lewy policzek i teraz ma oszpeconą twarz. Prosiła więc pustelnika o lusterko, ten zaś skłamał, że żadnego nie ma. Dzięki wiedzy medycznej Wysogoty udało się uratować Ciri. Powoli zaczęła odzyskiwać siły. Niestety policzek szpeciła wielka blizna po broni Puszczyka. Blizna szpeciła. Fakt był faktem. Nie było na to rady. W niczym nie mogło pomóc udawanie, że jest inaczej. Wciąż czerwona, napuchnięta jak powróz, napunktowana śladami ukłuć igły i poznaczona odciskami nitek, szrama wyglądała iście makabrycznie. Ten stan miał szansę ulegać stopniowej i nawet szybkiej poprawie. Wysogota wiedział jednak, że nie było żadnych szans na to, by blizna znikła i przestała szpecić. Ciri próbowała zasłonić bliznę włosami, ale zdało się to na nic. Kiedy w końcu odzyskała pełnię sił, pożegnała Wysogotę i udała się do wieży jaskółki. Od tej pory, poza mieczem na plecach, popielatymi włosami, Ciri znana była jeszcze ze swojej blizny. Kiedy jaskółka została uwolniona z rąk Wilgefortza, to wówczas wraz z Yennefer udały się na spotkanie z lożą czarodziejek na zamku Monte Calvo. Tam czarodziejki chciały zeswatać Ciri z księciem Tancredem. Problem stanowiła blizna, która dość mocno szpeciła Ciri, więc czarodziejki postanowiły ją zamaskować przy pomocy iluzji. Jednak nic z tego nie wyszło, gdyż Yennefer wraz z Ciri udały się na spotkanie z Geraltem do Rivii. Jaskółka niespecjalnie chciała się podporządkować loży. Nadal pragnęła podążać za Białym Wilkiem. Po uratowaniu swych przybranych rodziców, Ciri opuściła znany jej świat. Jaskółka po kilku latach powróciła do wiedźmińskiego świata, a jej tropem ruszył Geralt z Rivii. Kiedy Biały Wilk w końcu ją odnalazł, to zauważył, że blizna nie jest tak wielka jak wcześniej. Ciri zdradziła, że to dzięki specjalnym maściom Avallacha, dlatego w grach twarz jaskółki nie jest tak bardzo oszpecona jak w książkach. Pomimo używania maści, blizny nie dało się całkowicie usunąć. Ślad po broni Puszczyka pozostanie z Ciri już do końca życia. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli jesteście ciekawi, czy Ciri mogła być wiedźminką, to zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. Trzymajcie się. Cześć!